Powiedzcie mi, o co w tym wszystkim chodzi? Jak ten świat się zmienił? Jeszcze niedawno, góra 4-5 lat temu, byłem jedną z 3 osób w tym kraju, która się fascynowała nowymi motocyklami z Chin. Tuż obok mnie był gostek od importera, który zamawiał te pojazdy, a zaraz obok był przedstawiciel urzędu celnego, który musiał narzucić podatki. Tymczasem maszyna, która za mną stoi, CF Moto 450 MT to jest jeden z najchętniej rozsprzedawanych motocykli ADV w kategorii A2. Nie wiedząc nic na jego temat, czy będą choroby wieku dziecięcego, jaka będzie cena i tak dalej. Wszyscy oczekiwali. Jak się pojawiły oficjalne ceny, wpadały zaliczki i rozsprzedawały się jak świeże bułeczki, dzięki czemu albo przez co ja dopiero teraz dostaję testówkę. Ale testówkę taką na grubo, bo już mapa, tak jest poprawiona, wzmocniony, a właściwie wzmocniony to za dużo powiedziane. Po prostu jest usunięta ekologia, tak żeby moc się zgadzała na kole, no i wykorzystać pełen potencjał silnika, a nie to, co eurokraci nam dają, pakując do tych silników jakieś, wiecie, ekobzdury, które są tak naprawdę niepotrzebne, a dobijają silniki moim zdaniem. Kolejna rzecz jest taka, że narosło tutaj wokół tego motocykla wiele legend, tudzież nieprawidłowych skojarzeń, mam wrażenie, bo najczęściej pytacie się mnie w komentarzach, czy Himek 450 jest do tego w jakikolwiek sposób porównywany, co będzie lepsze, to czy Himalayan. Z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy uważają, że dobrym konkurentem do tego motocykla będzie Kowe 450 Rally. Ja sądzę, że raczej 510X. Podobnie jak DSX 525 od Wodża i tym podobne motocykle. Nie jest to do końca maszyna taką, jak wiele osób myślało, że będzie, że to będzie taki hardkorowy sprzęt do upalania w terenie pokroju Tenery. Ale nie tylko wygląd jest podobny do Tenery. Na tą chwilę już mogę Wam powiedzieć, że jest to maszyna, która śmiało może konkurować z każdą inną marką z Japonii, z Włoch, Niemiec, skądkolwiek tylko chcecie. I też jest dość istotne to, że nie jest to firma krzak. Ok, z dystrybucji motocykli trochę jeszcze kuleją, przynajmniej w Polsce. Ta firma skupiała się głównie na kładach i robią to genialnie. Ale patrząc na to, jak CF Moto Global robi ekspansję w tym momencie motocyklową, to naprawdę bardzo szybko myślę, że staną na odpowiednim poziomie, także w Polsce. Zresztą zobaczcie, miejsce, z którego wziąłem ten motocykl, specjalizuje się w CF Moto od 2006 roku. Pytałem Was, co byście chcieli wiedzieć, i tym sposobem trafiły się zapytania dość dziwne. Tutaj jeden z Was, dlaczego na WOT-ach? Salon ATV Quad Otwock, dlatego jest na WOT-ach, oni są tam jest zarejestrowany. Waga na mokro, skok zawiasu i czy jest regulacja? Tak, jest regulacja, zarówno z przodu, jak i z tyłu. To powiem Wam tak, przy moich 100 kilku kilo razem z ubraniem, nawet jakieś delikatne skoki nie powodowały domknięcia zawiasu. Mimo że nie regulowałem tego zawieszenia w żaden sposób, więc zawieszenie całkiem fajnie się sprawuje i całkiem ładnie pracuje. Nie jest tak sprężyste jak na przykład w konkurencie, o którego często pytaliście, czyli Himku. Tu jest zdecydowanie bardziej twardo, bo maszyna, tak jak powiedziałem albo zaraz Wam powiem, jest bardziej uniwersalna od takiego Himka i stąd chyba takie ustawienie zawieszenia, albo po prostu został tak skręcony i tyle. Nie wnikałem, nie regulowałem. Oczywiście klasyczne pytanie jest, jak Dryblas czuje się na takim motocyklu. I powiem Wam tak, nawet ze standardową kanapą, jak się na nim usiądzie, jest taki efekt wow, czyli te napompowane plastiki z przodu tutaj od zbiornika paliwa, daleko wysunięta stosunkowo czasza, tak ala właśnie motocykl dakarowy. Jakby nasza percepcja jest taka, że siadacie na bardzo duży motocykl. Jak założycie nogi na podnóżki, no to troszkę ucieka, bo faktycznie kąt ugięcia kolan jest troszkę za duży. Nie ma też gdzie się odsunąć, bo jest wyprofilowana kanapa, co zresztą ewidentnie tu bardzo dobrze chyba tutaj widać. Natomiast kanapa, z którą jeździłem, akcesoryjna, podwyższona, powoduje, że na tym motocyklu szalenie dobrze mi się jeździło. Raz, że ona jest strasznie mięciutka, nawet powiedziałbym, w pewnych zakrętach czuć było, jak ten tyłek mi tam pływał, więc jest nawet trochę za miękka.
ale sprawia, że kanapa się wypłaszcza, możemy się odsunąć do tyłu. Jest najzwyczajniej w świecie wygodnie. Czy można ten pojazd w pełni serwisować samemu, czy jednak musi być podłączony do diagnostyki w warsztacie? To jest moim zdaniem zaleta w większości w teorii nieskomplikowanych maszyn z Chin, które powstają na zasadniczo bardzo podobnym wtrysku. Tutaj jest to Bosch MSE 6.0. Dokładnie taki sam jak mam na przykład w Wodżu i masie innych motocykli. No i oczywiście co za tym idzie, do diagnostyki tego wtrysku wystarczy jakaś kostka bluetoothowa za 20 kilka złotych, ale drogo. Najprostszy program do diagnostyki pobrany na przykład z Android Marketa i podstawowe informacje o wszystkich błędach jesteście w stanie wyczytać. Także jeśli chcesz sam serwisować ten motocykl, tak, jest taka możliwość. Cała ta ekologia, filtr węglowy znajduje się też tutaj ładnie zapięty pod owiewką. Nie wystaje nad łańcuchem, nie wystaje gdzieś tutaj w takich dziwnych miejscach. Szczerze mówiąc, jeden z elementów właśnie Euro 5 i Euro 5 Plus, chociaż to jest motocykl na Euro 5 i to jest jedna z rzeczy, która no jest taka trochę zbędna, bym powiedział. Na pewno ładnie się tutaj wszystko flikuje, jest tak dość ładnie zmontowany ten sprzęt i solidnie. Co najistotniejsze, gmole i cała boczna owiewka w zasadzie jednym ampulem jest do rozebrania. Co powiem szczerze, te śruby są takie ósemeczki nie za grube, jak na elementy, które mają utrzymać i ochronić te wszystkie z plastiki przed ewentualnym uderzeniem. Chociaż ósemka wzmocniona, 3 punkty mocowania w sumie, więc może to nie jest takie złe. Spalanie w takiej casualowej jeździe, nie upalaniu. Nawet przy moim stylu jazdy, gdzie jeździłem 80% po szutrach danego dnia i troszkę tam się powyżywałem, spalanie wyszło mi 5,6 litra na 100 km. Naprawdę ambitnego testowania. Z tego, co oglądałem na wszelkich filmach i tutaj mogę wywnioskować, zejście poniżej 4 litrów na setkę nie będzie tu jakimś dużym problemem. Czy jest na tyle wygodny, że wsiadasz i lecisz do Rumunii? Tak. Jest na tyle wygodny dla przeciętnego wzrostem ridera. No inaczej, dla bardziej dopasowanego wzrostem ridera do tej maszyny, tak, jest on na tyle wygodny, że wsiadłem i pojechał do Rumunii. W moim konkretnym przypadku, podnosząc kanapę, chciałbym też, żeby kierownica opcjonalnie też te 2-3 cm poszła do góry. No i oczywiście szyba. Standardowa szyba jest zawsze za krótka, jak dla mnie przynajmniej. Tutaj trzeba by było pewnie coś pokombinować, jakiś deflektor by uratował sytuację. Natomiast wiem, że niektórym z użytkowników szyba jak najbardziej pasuje w tej wyższej pozycji, bo ona jest regulowana na tej śrubce. Jeśli chodzi o prędkości przelotowe, 100-120 km na godzinę spokojnie idzie na tym motocyklu trzymać. Powyżej 120 km na godzinę moim zdaniem to już jest troszkę męczarnia, co mnie bardzo mocno zdziwiło. 145 km na godzinę to jest taki maks, który chciałbym trzymać, zaraz potem zaczyna się czerwone pole. Wszystkie te tereny jakieś bardziej wymagające spokojnie to ogarnie i zakładam, że biorąc pod uwagę to, jak on się prowadzi, możecie być jednymi z szybkich użytkowników na chociażby takiej Transalpinie. Mnie ciekawi, jak sprawdza się w mieście, dojazdach do pracy i tym podobnych. No i oczywiście pytanie, jak się ma do Chimka. Podsumowując wszystkie informacje, które do tej pory tutaj padły, to tak, małe spalanie przy takiej jeździe miejskiej bez najmniejszego problemu. Start spod świateł, nie wiem, jakieś wyprzedzanko, nie ma najmniejszego problemu z tym silnikiem. Jeśli chodzi o prowadzenie, tak jak powiedziałem, jest dość taki łagodny, przyjemny w prowadzeniu. Dość zwrotny też jest, także między samochodami gdzieś tam będzie łatwo w miarę się nim przemieszczać. Nie jest jakiś tak źle wyważony, że wiecie, będzie to jakoś mega ciężkie. I jest troszkę wyższy od klasycznych nakedów czy też cruiserów. Co za tym idzie, pogląd na to, co się dzieje na drodze jest troszkę lepszy, bo siedzimy wyżej, troszkę nad dachami, przynajmniej osobówek, więc jest moim zdaniem spoko. Kiedy będzie MT X800, jak tylko pojawi się w Polsce, będę się odzywał, żeby dorwać się do tego sprzętu. Reszta pytań raczej się powielała i najwięcej było o dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy opłaca się go mapować? Na ile to poprawia? I powiem tak, to nie jest drastyczna różnica. To nie jest tak, że ten motocykl staje się nagle jakimś niesamowitym kotem.
nie tak też został dostrojony. On raczej został dostrojony po to, głównie po to, żeby poprawić to, co zepsuło Euro 5. Więc jak widzicie teraz na przebitkach, na mapach, które dostałem, nie chodzi o przyrost mocy, który też jest i jest on ewidentnie zauważalny. Nawet po tak krótkiej jeździe, jaką miałem, to czuć, że on jest troszkę bardziej chętny do wstawania, do przyspieszania. Oddawanie tej mocy jest takie bardziej liniowe w całym zakresie obrotowym. Słyszałem o jakichś takich tematach, że jazda z jednostajną prędkością niższą powoduje jakieś tam szarpanie. No to tutaj ja tego nie zauważyłem, więc zakładam, że może być to kwestia samej mapy. Słyszałem też o tematach, że aktualizacja już dostarczana przez producenta wiele poprawiła, ale na pewno na tej mapie jest to bardziej płynne. I strasznie często się łapałem w tym motocyklu, że jechałem nie na tym biegu, co trzeba, bo zawsze miałem moc. Znaczy, inaczej, miałem na tyle dużo mocy, że do mojego mózgu nie trafiała informacja, że trzeba zmienić bieg. Tylko on przechodził przez te tereny, po których jeździłem, także spoko. Koszt mapowania to jest coś koło 1000 zł. Czy jest to wydatek uzasadniony z uwagi tylko na moc, na wzrost mocy? Da się bez tego żyć. Czy ja bym to zrobił? Absolutnie tak, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, to, że faktycznie przyrost mocy jest zauważalny, maszyna jeździ lepiej, przy okazji prawdopodobnie spala trochę mniej, ale najistotniejsze jest to, że mapy Euro 5 i Euro 5 Plus są, mówiąc kolokwialnie, słabo podlewane. To znaczy, że ta mieszanka paliwowo-powietrzna jest wyjątkowo uboga, co nie wpływa dobrze na silnik. W związku z powyższym zrobienie tej mapy poprawia tą sytuację. Ja wiem, że to jest patologia, ale nie my to wymyśliliśmy, nie producenci to wymyślili, to wymyśliły eurogłupki i musimy się do tego dostosowywać. Więc tak, mapowanie ma tutaj sens i fajnie, że w tym silniku jest to możliwe. Kolejne powtarzające się notorycznie pytanie, to wszyscy porównują to do Chimka. Nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć Wam na to pytanie, który będzie lepszy, Chimek czy to, bo te motocykle nie do końca są w jednej kategorii, albo inaczej, one są w jednej kategorii, ale nie do końca latają w jednej masie. Mimo że masa całkowita pojazdu jest bardzo podobna do nich. Już tłumaczę. Po pierwsze, Chimek jest jednocylindrowcem. To już daje taki charakterystyczny sznyt tego motocykla. On się świetnie nadaje do takiej niespiesznej turystyki. Bardzo fajnie nadaje się na maszynę do jazdy w terenie. Zwłaszcza im mniej macie doświadczenia, tym łatwiej będzie na takim motocyklu się odnaleźć. Te zawieszenie szoły, to jak oddaje moc, jak płynnie oddaje moc, robi robotę i po prostu on jest taki bardzo przyjemny w odbiorze. Jest taką kozicą, która, jak sama nazwa jego wskazuje, Himalayan, przez te Himalaje przetarabani się bez najmniejszego problemu, to maszyna jakby przejdzie wszędzie tam, gdzie Wy chcecie. W przypadku tego motocykla mamy tą samą pojemność, ale 2 gary i to dużo zmienia. Sposób oddawania mocy, dzięki temu wykorbieniu 270 stopni, to czuć, że on zupełnie inaczej wstaje, że on ma zupełnie inną chęć do jazdy. Wydaje mi się, że CF Mociak jest takim fajnym połączeniem Himalayana, bo prowadzi się go wyjątkowo dobrze i łatwo, nawet jak dla świeżaka, ale nawet oglądając niektóre filmy na YouTubie odniosłem wrażenie, że ludzie bardzo początkujący, którzy to kupują, nie do końca jeszcze ogarniają właśnie ten strzał mocy, który ten silnik oferuje. I nie mówię tutaj o strzale mocy, wiecie, że wow, doświadczony motocyklista zrobi. Nie, po prostu na tą kategorię silnikową on naprawdę bardzo ambitnie oddaje tą moc i czuć, że on chce po prostu wyrywać, nie? To jest dalej 44 konie. Na kole, co zobaczycie na wykresach, jest zdecydowanie mniej, ale po poprawieniu mapy, tak jak teraz, jest naprawdę bajka. I w tym momencie wiem, że ten silnik jest na pewno bardziej sprawny niż chociażby TRK sprzed kilku lat, które już jest troszkę zacofanym silnikiem, moim zdaniem, na tą chwilę, a jest odświeżony w postaci SRT 550. I w tym momencie no to były bliższe sobie maszyny. Rzecz, na którą bardzo często zwracam uwagę i na przykład przy 800 MTK no ten silnik KTM to słychać było, jakby pracował z wiadrem gwoździ w środku przynajmniej, a ten nie odpali, bo jest na biegu.
Muszę przyznać też, że zrobiony jest bardzo ładnie. Jedyne co, to na zdjęciach wydawał mi się mniejszym motocyklem, takim bardziej filigranowym, a przysiadając się pierwszy raz do niego poczułem się naprawdę dobrze, bo jest taki, zobaczcie, te plastiki tutaj zwłaszcza, tu niby talia jest fajnie wyprofilowana i powiem Wam szczerze, przy moim wzroście bardzo wygodnie się jedzie na stojąco. Tutaj chciałbym tylko jeszcze jakieś pady dołożyć, takie żeby lepszy grip był i przy okazji nie rysować tego ładnego, błyszczącego kolorku. Też fajnie, że CF Moto nie poszło w tendencję robienia wszystkiego na mat. A to, co jest matowe, ma taką fajną fakturę, którą mam nadzieję, że widać dobrze na kamerze. To też jest taki fajny smaczek tego motocykla, który powoduje taki efekt wow, że się tak wyrażę. Dobra, poza tym wszystko tu jest naprawdę bardzo fajnie spasowane, bardzo fajnie zmontowane i dobrane. Widać, że ta maszyna została przemyślana. Nie ma tutaj zbędnych pierdół, tempomatów, nie tempomatów, więc nie jest to może idealna maszyna do jazdy na dalsze trasy, ale jak trzeba będzie, to ją zabierzemy i ona tam zda egzamin bez większego problemu. Zobaczcie, cały dzień upalania tego sprzętu i mamy 5,6 litra na 100 km, a naprawdę nie miał lekko, bo większość to były właśnie drogi, takie jak widzicie na załączonym obrazku, czyli raczej śmigaliśmy w terenie. Powiem Wam, że mi się podoba jakość wyświetlacza. Jest na tyle duży, żeby wszystko ładnie tutaj widać, możemy sobie zmienić tematy i przede wszystkim nie ma naćkane od groma przycisków. Mamy wszystko to, co jest najważniejsze. Mamy prosty sposób do wyłączenia ABS-u. Wchodziłem sobie tutaj do menu za jednym przyciskiem i zobaczcie, jak fajnie tylny ABS wyłączony i nam się podświetla tutaj na czerwono tarcza hamulcowa, kontrola trakcji, cyk i mamy odblokowane tylne koło, nazwijmy to w ten sposób, upshift alert, czyli kiedy ma nam krzyczeć, żebyśmy zmienili obroty, taki można powiedzieć swego rodzaju ekonomizer. Jest połączenie z telefonem, którego nie wykorzystywałem, sterowanie muzyką, którego nie wykorzystywałem i mamy tutaj możliwość właśnie zmiany tematu, mamy możliwość, w ogóle to jest fajne, zobaczcie, że jak naciskam przyciski, to od razu te przyciski tutaj też widać, podświetlają nam się dostępne opcje, tak, że jak nacisnę Enter, to włączę albo wyłączę. Spoko. Ciekawym rozwiązaniem jest oczywiście system update, nie takie oczywiste jeszcze we wszystkich motocyklach i te dwie pozycje, Information 1 and Information 2, gdzie możemy sobie wybrać, jakie konkretne informacje chcemy mieć wyświetlane na bieżąco na tej grafice. Spoko. Luzik. Napchane informacji. Troszkę brakuje termometru, ale z drugiej strony wiem, że te termometry też bardzo mocno przekłamują, więc nie ma szału. Fajnie przemyślane, jest po prostu wygodnie, nie musimy się specjalnie skupiać na tym, że tutaj wiecie, że wchodź do menu i tam szuka nie wiadomo czego. Mankament oczywiście jest to, że tryb offroad jest wyłączany za każdym razem jak wyłączę zapłon, więc trzeba sobie go za każdym razem aktywować, ale jest to dostępne, więc to też nie jest duży jakiś problem. Słuchajcie, mała aktualizacja, bo nagle okazuje się, po co faktycznie jest ten przycisk ABS on-off. I zobaczcie, jadę sobie teraz te 50 na godzinę, mam włączony normalny tryb, mam ABS, mam kontrolę trakcji. Przytrzymuję przycisk przez kilka sekund, pyk, puszczam gaz i uruchamia mi się tryb offroad. Teraz jeszcze raz, klikam raz, włącza mi się kontrola trakcji, włącza mi się ABS, wystarczy, że odpuszczę gaz. No coś pięknego. Fajnie wygląda, na pewno ta maszynka. Jest zrobiona tak właśnie strasznie ambitnie. Prawdziwa maszyna w stylu rally. Jeśli chodzi o szybę, troszkę za niska. Fajnie, że jest ta regulacja, można sobie tą jedną ręką tutaj ją podregulować. Słyszymy takie kliknięcia, luzik. Jeśli chodzi o regulowane rzeczy, to tu jest ich dużo w ogóle. Mamy regulowane manetki, hamulca i sprzęgła. I to też nie są takie najtańsze rozwiązania. Jest oczywiście od groma akcesoriów do tego motocykla, które możemy sobie ściągnąć albo od importera, albo bezpośrednio przez AliExpress. I ogólnie jeśli chodzi o części, to też jest ciekawa sprawa i dotyczy ona dość tego motocykla, ponieważ jak robiłem test 800 MT, to ten motocykl stał rozbity. To jest odkupiona maszyna od właściciela, który rozjechał sarnę, z tego co słyszałem. Rama
przeżyła, jest prosta, dzisiaj to zweryfikowałem niejednokrotnie. Wszystkie elementy z przodu, czasza i tak dalej były powymieniane, stąd też widzicie polakierowane od razu elementy nadwozia. No bo jak robimy, to robimy, czemu by nie. Więc te części są. Najdłużej czekał właściciel 2 tygodnie na sprowadzanie danego elementu i jednego plastiku gdzieś tam jeszcze nie ma, ale idzie już w produkcji z następną dostawą, także to będzie. Więc znowu ta obawa o permanentnie, którą słyszę, że nie będzie części zamiennych, nie wydaje mi się. Natomiast jest właśnie od cholery akcesoriów i ten motocykl takich smaczków tutaj troszkę ma. Bo tak, zacznijmy od osłony tutaj metalowej osłaniającej nam chłodnicę, która swoją drogą, albo ona, albo osłona aluminiowa tutaj silnika dostawały cały czas kamyczkami, więc się przydają. Tutaj mamy osłonkę do zacisku hamulcowego. Z takich smaczków jeszcze jest zamontowany tutaj osłonka, no i bardzo solidne gmole, które łatwo się zdejmuje i ochraniają absolutnie wszystko, co mogłoby się uszkodzić przy ewentualnym ślizgu, uderzeniu. No i też budują z tego motocykla taki ogromny, wiecie, ogromnego adventura, potężnego takiego fest, że jak jedziecie na nim przez miasto, to ludzie patrzą i nie wiedzą, czy wy jesteście od upalania w terenie, czy wręcz przeciwnie, wracacie z dalekiej wyprawy. Jeszcze jak założycie tutaj kufry 3, to wow, adventure pełną gębą, no jest szacunek na dzielni. Nagrywając materiał o MT800 nie miałem aplikacji, którą miałem podłączoną do tego motocykla. Natomiast tutaj chłopaki postarali się i do 450 dali mi tak zwanego T-Boxa, którego można kupić sobie dodatkowo. No i teraz rozumiem, jak bardzo moje testy 800 musiały wkurzać właściciela, który miał przed co chwilę powiadomienia. Zobaczcie, 14, 15, a jeżdżę od 12 mniej więcej. Także tych powiadomień jest masę. Powiadomienie o wibracjach, powiadomienie o wysokich obrotach. Znowu wysokie obroty silnika, bo gdzieś tam do odciny doszedłem. Także macie tutaj bardzo dużo fajnych informacji, przydatnych informacji na temat tego motocykla. Łącznie z jego kolorem, który ten akurat jest zmieniony. Numerem VIN, zasięgiem, ile jeszcze mamy paliwa, lokalizacją, ile trwała ostatnia jazda, jaki przebieg dzisiaj zrobiony, średnia prędkość i tak dalej, a też sklepy dealerskie. No jest tutaj masa rzeczy, sygnał pojazdu, paliwo wystarczające, napięcie, no masa tak naprawdę informacji na temat tego motocykla, łącznie z aktualizacją, jeśli byłaby wymagana. Czy ta aplikacja jest komuś potrzebna jako zabezpieczenie antykradzieżowe? Oczywiście, że tak, bo gdziekolwiek będzie motocykl stał, to macie zawsze go podpiętego do internetu, do GPS-u i bardzo ciężko jest wyjąć ten T-Box, więc to nie jest takie oczywiste, żeby go wyciągnąć. Jako zabezpieczenie antykradzieżowe się dzięki temu powinno sprawdzić. Czy reszta z tych komunikatów jest w jakikolwiek sposób potrzebna? Raczej nie. Chyba że chcecie dać motocykl ziomkowi, któremu bardzo mocno nie ufacie. No to może wtedy. Dobra, już wyjątkowo długo gadam na temat tego motocykla, dlatego kończę. Tak podsumowując, fajny motocykl, fajnie zrobiony. Dalej nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie się aż tak mocno rzucali na ten sprzęt. Z drugiej strony ci, co kupili, wierzę, że nie są zawiedzeni, bo ta maszyna może się faktycznie podobać. Tak jak mówiłem, jest dość uniwersalna i jest takim fajnym pomostem właśnie między Himalajanem a większymi 500-kami. Nie jest dużo lepszy od Himalajana, może troszkę ma za mało mocy, zwłaszcza w tych prędkościach przelotowych do tych 500 rzeczonych typu Watch 525 czy Kowe, Riechu i tym podobne, ale mimo wszystko jest stosunkowo lekkim i mocnym, takim charakternym motocyklem do jazdy wszędzie, jeśli chcecie się uczyć jazdy w terenie. Tak, to jest maszyna spoko, jeśli chcecie planować jakąś turystykę w pojedynkę, czy nawet we 2 osoby, też powinien się sprawdzić i na pewno warto jest się do niego przysiąść i sprawdzić to na własnej skórze, bo ja mogę sobie tutaj gadać o swoich doznaniach, jakie miałem na tym motocyklu, to jak wygląda jego obsługa, ale do Was należy finalne zdanie, więc miłego wyboru, jeśli szukacie motocykla. Jeśli przyszliście tutaj tylko zapoznać się z tym motocyklem razem ze mną, dzięki. Zostawcie też przy okazji komentarz, subskrypcję, lajka, cokolwiek. I do następnego. Cześć.